Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, inaczej mówiąc dzisiaj 22 sierpień 2025 rok. I możecie mieć problem, czy osoby urodzone tego dnia są lwem, czy już panną. Panny będą się rodzić, ale dopiero po 22 i to chyba nawet z minutami, a raczej bliżej koło 23. Dzisiaj. W każdym roku jest inaczej. I dlatego też ten problem gazetowy i ten, bo urodziłem się tego, to ty jesteś jeszcze lew. No nie, nieprawda. Jesteś panną. Bo w jakimś roku jesteś panną. I nie zgadłeś, no i tragedia. Ale w tym roku, jak się urodziliście do prawie północy, to jesteście jednak lwami. Jaka jest różnica pomiędzy lwem a panną? No ogromna różnica. Po pierwsze, lew lubi rządzić, panna lubi wykonywać. Panna jest rzemieślnicza, panna jest tym subiektem, panna jest bardzo dokładna. Panny są w pewnym sensie, można by było powiedzieć, że nawet leniwe. Kiedy lew też jest leniwy i też można by było powiedzieć, ale lew lubi rządzić. I lubi być władcą. Kiedy panna zostaje władcą, no to jest tragedia, bo ta panna do niczego nie dochodzi. Dochodzi tylko nadaje się to jako, przypuśćmy, jako osoba zarządzająca, tak, ale bez polotu. Czy panny są rzemieślnikami? Większość panien, mimo że ja mam mnóstwo panien wokół siebie, moich kolegów i najdziwniejsze, że moje przyjaciółki, sporo ich jest spod tego znaku i z początku się buntowały, ale kiedy już jesteśmy w pewnym takim wieku seniora, one chcą tego kierowniczego stanowiska, ale jakoś tak nie wychodzi. Albo jeżeli już są tymi dyrektorami, czy czym, to są w wyniku nadania. Czyli ktoś je zmusił do tego. Panny są bardzo skrupulatne i dlatego też wśród panien jest mnóstwo noblistów, ale to tylko dlatego, że rodzice bardzo dobrze poprowadzili dzieci i wymusili na nich ten efekt uczenia się, ten efekt dawania z siebie wszystkiego, no i dochodzą do najwyższych laur. Ale obojętnie, czy to będzie, a większość panien, zresztą będę omawiał jutro, i może dzisiaj też kawałek wieczorem, bo jakby nie było, akurat jestem, wiecie, w terenie, także to jest takie troszeczkę, powiedzmy, że słabe, ale jestem w tej przestrzeni takiej. No i mam troszeczkę utrudniony dostęp do niektórych rzeczy, a przede wszystkim do materiału, a trzeba się skupić. Tutaj no, troszeczkę ze skupieniem jest trudno, ponieważ zawsze coś jest do zrobienia. Ja wynajduję sobie ten czas wolny, chwilowy po to, żeby to tutaj, no, żeby mieć z Państwem kontakt. Ale fakt, że lew jest najtrudniejszym znakiem do przeżycia jako czasoprzestrzeń, dlatego też wczorajszy film i przedwczorajszy film z tymi, no i ta melancholia przede wszystkim, która jest powodem, panna też to przejmuje. Też to przejmuje, bo jakby nie było, melancholia też należy do pewnych sytuacji bardzo złych psychicznych, które sobie lew buduje, panna je
przypuśćmy w założeniu, posiada. I to jest właśnie numer najbardziej niebezpieczny, że panny bardzo często tworzą wokół siebie pewne, znaczy tracą jakby higienę czasu. To jest najgorsza rzecz. Lwy tego nie posiadają, ale też wchodzą w trudne sytuacje ze względu na to, że progresywnie muszą się stać panniaste i dlatego też z pewną odpowiedzialnością stają się bezlitosne i nie zdające żadnej ogłady, a potem przechodzą, między innymi lwy przechodzą po 30 latach pobytu w pannie, przechodzą do znaku wagi, no i zaczyna się mniej więcej to, co w tej chwili właśnie jesteśmy, granie na nerwach, ale w systemie szachowym, więc to jest wyjątkowo bardzo niemiłe, a potem po następnych 30 latach, jeżeli dożyje taki lew, a może dożyć, dlaczego nie? Jeżeli jest z dzisiejszego dnia, to on spokojnie dożyje, bo będzie miał 61 lat, jak wyjdzie z panny i wejdzie w wagę. No bo przecież zaledwie 1 rok będzie tylko i wyłącznie w znaku lwa. Chociaż czasami może tak się stać, że będzie kilka minut, kilka miesięcy, albo nawet tydzień. Tak też może być. Trzeba sprawdzić astrologicznie, kiedy on się urodził. Bo mniej więcej dłada trwa 2,5 roku. No i trzeba podzielić 2,5 roku przez, no, czyli wypada 1 stopień na rok, tak. Jeżeli ktoś się urodził w tej samej końcówce, no to tak się może stać. No i przejdzie z naszej wagi do skorpiona, no i wtedy dopiero się zaczyna zabawa z wagą, bo te wagi są wyjątkowo. Różnie idzie to. Czasami idzie to fantastycznego człowieka, który bardzo się opiekuje, to znaczy dokładnie polega to na poziomie intelektualnym. Czy zostanie tą jaszczurką, czy zostanie tym feniksem, a są jeszcze 2 formy, także sporo tego możemy przeżyć i możemy się stać. Obowiązuje to panny też. I właśnie panny, które dzisiaj w nocy się urodzą, na przykład koło 12 w wieku akurat 60 lat, opuszczą znak wagi, bo po 30 latach opuszczą znak swój panny, potem przejdą do wagi. I w rzeczywistości jest taka zasada, że nie w następnym znaku jest dobrze. Dobrze jest jeszcze w następnym, więc musimy przeżyć swój znak, potem następny, ten kolejny i dopiero w tym 3. znaku, czyli tak zwanym sekstylu, czy co drugi znak, zaczynamy kwitnąć. Tylko z tym, że tak, jeżeli jesteśmy lwami, to musimy się nauczyć pracować, byśmy byli wielcy w wadze i ogólnie szanowani. Jeżeli przejdziemy to system panny, to musimy sporo się natrudzić, żeby wejść do wagi, żeby być akceptowanym. Popatrzcie sobie, macie w tej chwili chyba najbardziej popularną wagę, jaką macie. Zawsze ją słyszycie i nawet się jej lekko boicie. No i właśnie to jest typowe podejście czasami do wagi, dlatego że wagi mogą być wyjątkowo perfekcyjne w swoich zamiarach i złośliwości, ponieważ świetnie rozgrywają sprawy właśnie te szachowe. Z wagą nie ma co walczyć. Jeżeli przejdziemy do następnego znaku skorpiona, no to jest znowuż kapitalizacja tego wszystkiego, pilnowanie
właściwie finansów. Tylko czy lew potrafi? Lew czasami jest rozrzutny. Z kolei panna nie przywiązuje do tego wagi i nie potrafi skumulować jakby tego swojego majątku. Jedynym majątkiem, jakim jest, to jest wiedza. I dla panny wiedza, jeżeli macie dziecko pannę, to jest podstawa egzystencji panny, bo to, co panna wypracuje, to będzie posiadać, a nie może liczyć na to, że zgromadzi sobie coś. Zgromadzi tylko sobie wrogów i nic więcej. To trzeba przyznać, że panny mają wielu przyjaciół, ale czy na nich mogą liczyć? Czy to są tacy przyjaciele z prawdziwego zdarzenia, czy czasami sami odchodzą gdzieś w próżnię nicości, albo można by było powiedzieć tak mitologicznie do Tartaru i zaczynają właśnie być w tej sytuacji, którą już wspominałem, więc bardzo saturnicznej, a w dodatku tak, lew jest naprzeciwko wodnika, więc za każdym razem chce być wolny, niezależny i tylko jego słowo ma się liczyć. Z kolei panna jest naprzeciwko ryb i jest ofiarą świadomości. Tak? Jeżeli patrzymy na wagę, ona jest przecież naprzeciwko barana, no i próbuje siłą. Skorpion jest naprzeciwko byka, a byk to jest po prostu materialna, największa potęga, jaka może być. Jak ktoś pamięta Quo Vadis, to przecież wie, jak trzeba było walczyć, to musiał być prawdziwy mężczyzna z prawdziwej lechickiej stodoły, żeby mógł byka pokonać. No i macie wszystko po kolei wytłumaczone i w prosty sposób. I teraz ten dzień właśnie jest tym dniem takiego ogromnego wahania, bo jeżeli nasze dziecko, dzisiaj dziecko jakieś urodzi się, czy wy macie akurat tego dnia, powinniście sprawdzić, czy jesteście właśnie lwami, czy jesteście już pannami, bo w tym momencie wam się kroi zupełnie inny stosunek do życia, to jest raz, a dwa, organizacja swojego czasu. Wasz czas zupełnie inaczej przebiega. I tu jest najważniejsza rzecz, żeby znaleźć ten ascendent. To też jest następna sprawa, ale wśród tego wszystkiego znaleźć tą godzinę urodzenia, znaleźć tą minutę, to wszystko, to jest problem właściwie astrologa. I tutaj no, jednak się trzeba wesprzeć o historię i jak wygląda wasz poród, jak wyglądała wasza tutaj ta sytuacja, kiedy przyszliście na świat. I w tym momencie można zbudować pewien obraz kosmogramu, a na tej podstawie tego obrazu, no to najprostsza rzecz, interpretacja, no i wszystko. Jeżeli ta interpretacja się zgadza, czyli jesteśmy wszyscy w domu. No i to nie jest żaden problem. Problemem jest tylko i wyłącznie to, żebyśmy no, wiedzieli, co chcemy zrobić. I jak dokonać pewnych zagadnień naszego życia, bo jednak rozwiązywanie problemu z punktu widzenia lwa, a z punktu widzenia panny, to co już nakreśliłem, to są dwa zupełnie odmienne sposoby funkcjonowania. Po pierwsze, dla lwa panna jest wyrobnikiem, czyli jest tym rzemieślnikiem i lew boi się w gruncie rzeczy być w tej pannie, dlatego że będzie musiał pokonywać trudności zawodowe, kiedy będzie w tej fazie panny. Z kolei panna nie znosi lwa, ponieważ lew jej nakazuje. I to, co nakazał jej, jest dla niego
Przypuśćmy, no, górą Syzyfa i cały czas pcha ten kamień i nieustannie musi w nim być, bo boi się o to, że to straci. I tu jest właśnie mankament. Brak umiejętności zarządzania sobą, co jest wielkim kłopotem dla panny, ponieważ panny, kiedy teraz to jest sprzeczność, kiedy one są wykładowcami, to są wykładowcami z punktu widzenia Merkurego, który nim się opiekuje, tym znakiem. I ten Merkury daje te możliwości szlachetności, ponieważ on wtedy jest w gruncie rzeczy rzemieślnikiem wiedzy. Subiektem, który sprzedaje to, co jest zapisane w Bibliotece Aleksandryjskiej. I jeżeli tego nie zrozumie panna, to jest na po prostu zwykłym padole głupoty i nędzy. I to rozmieszczenie tych walk, czy jestem tym, jest dla wprawnego astrologa, czy wprawnego psychologa. Jest to zadanie kilku pytań, czy kilku zadań do rozwiązania, bo na ogół większość psychologów pracuje na testach, co jest dla mnie no, w pewnym sensie archaiczne już, bo psycholog nieznający astrologii, no to mniej więcej jest, no nazwijmy to, człowiek, który walczy o studnię z kilofem. Jeżeli to jest skała, no to da sobie radę, ale dziękuję za prędkość. A jeżeli to jest piach, no to będzie w koło Macieju wykonywał tą samą czynność. Albo ubruci sobie rączki i zniszczy. Także tutaj jest ten punkt zaczepienia również dla tego, żeby odróżnić jedno od drugiego, co w gruncie rzeczy, powiem tak, to nie jest trudne do wykrycia, jeżeli się już kilkanaście razy albo kilkadziesiąt razy spotkaliśmy z taką przygodą, ale kiedy jest to pierwszy raz i osoba twierdzi, że jest lwem, a zaczyna smęcić o pannie i o jej kłopotach życiowych, i o jej nieudolności, o jej niezdolności zrozumienia tematu, no to wtedy już zaczynamy sami się gubić i to jest dosyć częste, jak wielokrotnie, nawet na zajęciach naszych, kiedy prowadzę z uczniami, tutaj wątpliwości niektórych uczniów, ponieważ każdy chce być, no co tu ukrywać, ale lwem, a jednak nie jestem lwem. Bo to jest jeszcze taka sprawa, że lew jeszcze występuje, mimo że jest ten lew, to jeszcze ascendent może być w lwie. I tutaj z kolei, jeżeli panna ma ascendent w lwie, to na lwie się do rządzenia, ale mniej więcej na zasadzie inżyniera powierzchni płaskich. Jeżeli skończę taki wydział na Politechnice i na przykład na mechanice, no to chwała jemu. Ale jeżeli, no może skończy także na wydziale jakiejś chemii gospodarczej, czy tam jeszcze jakieś, i w porządku, wtedy będzie się rządzić tam jakimś działem produkcji tych precjozów, czyli tych płynów. Ale w gruncie rzeczy, ponieważ z takim tytułem się spotkałem, autentycznie myślałem, że to jest kompletny żart i była to panna. Po prostu, słuchajcie, no, można w życiu spotkać wiele rzeczy, ale tutaj
To było na Poznańskiej Warszawie. Przyszedł młody człowiek, no, inżynier już z 10-letnią praktyką. I właśnie jak go się tam, no, mówi, że on ma w tytule, mówi, aż wstyd powiedzieć, inżynier powierzchni płaskich. Ja mówię, i czym pan się zajmuje? W rzeczywistości mówimy z tym tytułem najwięcej nas potrzeba na lotniskach. My zajmujemy się czyszczeniem pasów startowych. Znaczy, to nie jest tak zupełnie, ale dobór maszyn, dobór tego wszystkiego, powierzchnia, jak ona. I ja mówię, i pan też, no muszę przyjąć tą powierzchnię. Jeżeli coś się stanie na tej powierzchni, to muszę wiedzieć, jak to zniwelować, tak? Więc mam inżyniera pod sobą, który na przykład jest tam tym budowlańcem i on konserwatorem tej powierzchni, ale mówi, większość to my robimy te konserwacje. I byłem bardzo zaskoczony, także mówi, mycie na przykład wieżowców. Ja mówię, to macie tych taterników, to są pod wami? On mówi, nie, to są już maszyny. To już są maszyny, które wchodzą mówię, albo zjeżdżają, albo wchodzą, montuje się takie maszyny. No i jeżeli to jest blok bardzo wysoki, no, pędzi moja dziewczyna. Ciekaw jestem, czy podejdzie, czy nie, a raczej powinna dzisiaj nie podejść, bo troszeczkę nie, udało się. Ja mówię o harcicy. No i w ten sposób dowiedziałem się, że coś takiego jest. I większość rzemieślników mają właśnie w znaku są panny. Bardzo dużo, wbrew pozorom, lekarzy i słuchajcie, większość tych lekarzy to chirurdzy. I to jest właśnie dziwne, bo panna należy akurat do higieny, znaczy cała służba zdrowia to jest właściwie higiena i to jest panna i tutaj też. I bardzo często te osoby, jeżeli trafią pod ten zawód, to mają wygrane. W dzisiejszych, zawsze w każdym momencie osoba, która jest jakby na straży życia człowieka, musi być pedantyczna, musi być bardzo dokładna i panny w pewnym momencie są takie. Nie wszystkie, ale w 90% można by powiedzieć, że kwalifikują się do tych zawodów właśnie takich pedantycznych. I teraz to wszystko zależy wyłącznie od, no, trudno, ale rodziców. Jak rodzice poprowadzą to małe dziecko i to trzeba już właściwie od najmłodszych lat uczyć i tworzyć w nim tą chęć, a właściwie pasję, wiedzę. Jeżeli wytworzymy tą pasję wiedzy, u lwa nie jest to tak konieczne, ponieważ lwy lubią się chwalić i lubią być na piedestale, więc jeżeli się je chwali, tak panny trzeba zmuszać do tego, żeby były najlepsze. Bardzo często występują opory i te opory potem no, skończą po prostu, no co tu ukrywać, na jakimś śmieciowisku historii i są postaciami no, wręcz groteskowymi. Przykładów można stawiać mnóstwo wśród panien. Zresztą po to właśnie dążę do tego, żeby tutaj chronić nie tyle panny, co wszystkich państwa z każdego znaku, żebyście nie popełniali właśnie tych błędów, a już najbardziej tych wychowawczych, kiedy macie dzieci, kiedy tworzycie i wasze dzieci, żeby nie powiedziały wam, że przegrały życie. Tylko miałem wspaniałych rodziców i dzięki nim jestem taki, jak jestem. Trzymajcie się, powodzenia i czekamy na naszą pannę. Kiedy ona
kiedy słońce wkroczy w ten znak. A to już dosłownie trzeba liczyć w godzinach. Trzymajcie się, do zobaczenia.